Tomorrowland tutaj jest? Ostatni moment chyba już. Siemanko, jest właśnie drugi dzień Tomorrowland. Właśnie się ogarniamy i lecimy nagrać dla Was fajny materiał z tego pięknego wydarzenia. A czekajcie, Ala przyszła. W dzisiejszym odcinku dokładnie pokażemy Wam, jak wygląda cała impreza. Od kempingu po wszystkie sceny, żebyście mogli sobie dokładnie zobaczyć, jak pięknie tutaj jest. A myślę, że spodoba Wam się na pewno, ponieważ to jest impreza taka, że jak raz się pojedzie, to już później co roku się robi wszystko, żeby tutaj być. Moi drodzy, już gotowi na imprezę, ale powiem Wam jeszcze tak, jedną ważną rzecz. Jak imprezujecie, pamiętajcie, że trzeba imprezować z głową. To jest najważniejsze. Wiadomo, nikt później nie chce mieć kaca, zdychać i tak dalej. Chociaż często się zdarza. Ja akurat jestem wyjątkiem, że nie mam go nigdy. Mam szczęście. Ale to tylko dlatego, że się dobrze suplementuję też. Bardzo ważna jest suplementacja przy wszystkim, co robicie. Ćwiczycie, podróżujecie, imprezujecie lub cokolwiek innego. Suplementacja jest bardzo ważna. Dlatego przed imprezą elektrolity wojownika, żeby cały czas było nawodnienie, żeby po prostu mój organizm się nie odwodnił, a jak organizm nie jest odwodniony, nie ma kaca. Dodatkowo zestaw witamin wojownika. Bardzo, ale to bardzo pomaga. Odporność i w ogóle w organizmie zawsze musi być nadmiar witamin. Nigdy nie może brakować. Dużo lepiej funkcjonuje. Jak to imprezka? Trzeba ją dobrze zacząć. Także energia wojownika. Kofeina długo uwalniająca się. Także przez wiele godzin będzie energia. A po powrocie do domu, żeby dobrze spać, oczywiście sen wojownika, który Wam serdecznie polecam. Śpi się to potem po prostu tak nieziemsko, jak małe dziecko, głębokim snem, wysypiacie się bardzo dobrze. My na przykład dzisiaj spaliśmy tylko 6 godzin, a potem czuję się, jakbym spał, nie wiem, spokojnie 9. Naprawdę bardzo polecam. Ruszamy na imprezę i zaraz Wam pokażę, jak tam wygląda. Siemanko, witam Was pod głównym wejściem na Tomorrowland, znaczy głównym wejściem do kempingu dokładnie. Tutaj wszystko zaczyna się już w czwartek. Ogólnie główna impreza trwa piątek, sobota, niedziela. Ale jeśli śpicie na kempingu, zaczyna się już w czwartek. W czwartek jest tutaj duża scena rozłożona i wszyscy zaczynają się już bawić. Od czwartku do poniedziałku. W poniedziałek rano wszyscy się już stąd zwijają. Teraz pokażę Wam dokładnie, jak wygląda kemping. Podkreślę tylko, że byłem już 7 albo 8 razy na Tomorrowland. Na kempingu spałem tylko raz i ostatni. Ale to dlatego, że po prostu trafiliśmy na słabą pogodę i dało nam to nieźle popalić. Jak ktoś lubi, nie ma problemu. Znaczy, my lubimy kempingi, ale akurat nie przed imprezą. No i wiecie, jeszcze w takim upale. No, zdecydowanie. Taki upał, powiem Wam tak, wracacie po imprezie od 6 rano, albo nawet od 5 już macie taką lampę, że no, nie da się spać. Jednak hotel jest na pewno wygodniejszą opcją, ale pokażę Wam, jak to wygląda. A tak wyglądamy dzisiaj. Wczoraj był inny styl, jutro będzie jeszcze inny. Dobra, wbijamy do środka. Namioty zaczynają się od razu już od samego początku i po prostu są wszędzie. Musicie wiedzieć o tym, że jak przyjeżdżacie, możecie kupić parę pakietów. Jednym podstawowym jest to, że macie po prostu swój namiot. Rozkładacie się obojętnie gdzie. Kto pierwszy, ten lepszy i tak się układa namioty tutaj. Codziennie rano tą drogą przychodzi orkiestra, która budzi ludzi. Musicie wiedzieć też o tym, że tak, tutaj w ciągu dnia, no wiadomo, coś tam się dzieje. Ludzie imprezują, szykują się na główną imprezę, ale w nocy muszą przestrzegać zasad, że nikt głośno nie imprezuje, nie leci muzyka, żeby ludzie mogli spać normalnie. I powiem Wam szczerze, że to jest fajne, bo jeśli by tego nie było, no to już sobie wyobrażam, co by się tu działo.
Ale nie wyobrażam sobie też mieć na przykład tutaj namiotu i tak daleko chodzić, co? Przecież to jest naprawdę daleko do głównego stąd wejścia. do głównego wejścia musicie iść jakieś 40 minut No. i namioty są wszędzie. Jeden koło drugiego. Albo możecie dostać taki namiot właśnie, który wysyłają w specjalnym pakiecie. O, ja miałem kiedyś taki zielony. Albo po prostu Ale za to bierzecie płacisz, swój. tak? No to jest lepszy pakiet po prostu, że dają Ci od razu razem z namiotem. Odbierasz sobie bilet i masz namiot gratis. Okej. Wow, nie no, bo, słuchajcie, mi jest aż wstyd po prostu przy was. Ej, mega, o ja, Świetnie to na wygląda. zdjęcie. Wiele osób może się zastanawiać, czy na przykład jak zostawicie tutaj namiot, czy może Wam coś zginąć. Tak, może. Dawidowi kiedyś na przykład zginął namiot. Przychodzi, a namiotu nie ma. No jest jak jest, no po prostu jak się trafi na złych sąsiadów, no to jest jak jest, no. Ale to właśnie może nie Ale- sąsiadów. A może nie sąsiady, no właśnie, może kto inny, nie wiadomo. Sąsiedzi to by było widać, że wiesz, No tak, ukradli no. namiot, to pewnie ktoś z drugiego Nie, końca no, ktoś kempingu. po prostu pewnie nie miał, wziął sobie i spał w nim później. A że 90% są podobne do siebie tutaj namioty, także no, jak ktoś rąbnie, nie idzie poznać, że to był wasz. Także tak się niestety dzieje. Co jakiś kawałek możecie znaleźć takie miejsce, żeby sobie wychillować. Dodatkowo oczywiście jakiś bar. Macie miejsce, gdzie sobie możecie sami przygotować na grillu swoje jedzenie. Tam z tyłu są prysznice i toalety. Powiem wam, że prysznice i toalety całkiem spoko są tutaj. Nie ma co narzekać. No ale są kolejki podobno. ogromne. No. Dodatkowo, jak nie chcecie czekać w kolejce, na zewnątrz też są prysznice. Po prostu w spodenkach się kąpiecie. Ale da radę. Wszędzie dookoła namioty po jakichś, nie wiem, 15 minutach. Dochodzimy dopiero do miejsca, gdzie się coś będzie działo. Gdzie są restauracje, że można zjeść, wypić coś. Nawet jest tutaj sklep i siłownia. Znaczy, przynajmniej zawsze była. Bo w tym roku jakoś trochę inaczej ten camping wygląda, niż zawsze wyglądał, dlatego trochę pobłądziliśmy. Ale już nam wytłumaczyli, gdzie mamy iść. No. No i popatrzcie, tutaj macie miejsce, gdzie ćwiczenia są rano. Można przyjść na jakiś, nie wiem, aerobik czy coś. Tutaj elegancka siłownia i powiem wam, że takiej siłowni to nie było. Naprawdę się pozmieniało i rozbudowała się. Także też plus kolejny. Tutaj dalej worki, można sobie poboksować. Takie prowizoryczne ringi. No i dochodzimy do serca kempingu. Czyli miejsca, gdzie po prostu tutaj wszyscy jedzą, piją, sklepy, fryzjer, wiele różnych rzeczy. I tutaj właśnie w czwartek, czyli w pierwszą noc jest impreza. Pomyślcie sobie to, na Tomorrowland przez 2 weekendy, czyli przez 3. i 4. weekend lipca, rok w rok przyjeżdża na każdy weekend ponad 200 000 ludzi. Bilety rozchodzą się tak kosmicznie szybko, że mega ciężko jest je dostać. Jakby ktoś szukał podpowiedzi, to my na przykład co roku kupujemy na Viagogo i zawsze się udaje. Chociaż są raz droższe niż normalnie. W tym roku bilet nas kosztował 850 € od osoby. Popatrzcie, na kempingu za nami normalnie macie Carrefoura i tu piekarnię jeszcze. Ale zamknięte i właśnie się zastanawiamy, do której godziny one są otwarte, że już No rano teraz na są. pewno, no a teraz już wszyscy ludzie jedą na imprezę, to Że zamykają. specjalnie tu zamykają, żeby zmobilizować wszystkich, że już szli tam. A wiecie czym jest Tomorrowland? The key to happiness. Kluczem do szczęścia, moi drodzy. Każdy, kto był, potwierdzi moje słowa. Ale wiecie, co jest najlepsze jeszcze w tej imprezie? Że tu naprawdę przyjeżdżają ludzie z całego świata, w każdym wieku. I Ej, pamiętasz, jak poznaliśmy w ogóle rodziców z pełnoletnim dzieckiem? no tak, no. No. Ale wiecie, co tu jest też bardzo fajne, co się rzuca w oczy? Tu nie ma w ogóle żadnej agresji. No, Nie ma w ogóle jakichś takich, wiecie, niefajnych zachowań. Tu jak ktoś cię, nie wiem, przez przypadek ręką jakoś tam szturchnie. O Jezu, przepraszam, no nie, że takiego wszyscy są tak jakby życzliwi, mili. Totalnie. Przede wszystkim jest też czysto. Każdemu by się wydawało, Tak. że kemping może być burdel, jak nie wiem, bo no Nie. jednak tyle ludzi. A patrzcie, nigdzie żadnego papierka. Co kawałek kosza na śmiecie
I ludzie o to dbają, no ale poza tym też są ekipy sprzątające, które też dbają o porządek. Zwróćcie uwagę też, akurat przed nami nikt taki nie idzie, ale jak będziecie oglądać, to zwróćcie uwagę, jakie fajne stylowy ludzie mają. Się naprawdę mega przygotowują. Postaram wam się nakręcić jak najlepsze stylówki, ile się tylko uda. Popatrzcie, jaka wystawa. A tu wieczorem pewnie świeci jeszcze ładnie. Aha. Ale więcej tego było w zeszłym roku. Pamiętasz, tu wszystko było aż dziwne, bo to 20-lecie, to powinno być chyba bardziej, tak nie? Patrzcie, każdy z was dostaje bransoletkę i zawsze na wejściu trzeba zeskanować, żeby wszystko działało. Przy wyjściu musicie też zeskanować, bo jeśli nie zeskanujecie przy wyjściu, to już później nie dacie radę wejść, ponieważ wasza bransoletka nie będzie odbita, że wyszliście z festiwalu. Ale wtedy jak macie na siebie zarejestrowaną, to spokojnie można iść do biura i wam ją włączą. Tutaj macie inną część kempingu, tą bardziej ekskluzywną, na którą nie można wejść. Znaczy na tamtą, żeby wejść, to też trzeba mieć kemping wykupiony, ale tutaj są drogie namioty. Tutaj są namioty, które dostajecie typowo już od nich, które są tutaj rozłożone, za które trzeba po prostu więcej zapłacić. Jesteście bliżej imprezy. Plus dodatkowo jest jeszcze jedne, gdzie już macie willę. No ale tamte wille VIP-owskie to kosztują już grubo pieniędzy. A mimo tego zawsze wykorzystane. Ciekawe, co Tutaj znaczy. jest miejsce VIP, znaczy camping VIP. No i nawet wygląda jak VIP. Dawid, człowiek legenda na Tomorrowland. Ile razy byłeś? 13 rok, ale więcej Ale razy, byłeś 15. Ale byłem 15, bo 2 razy czasami. Da się, da się. Kto wam lepiej pokaże to miejsce, jak nie on? Nikt. Powinieneś zostać ambasadorem. Cię powinien za darmo wpuszczać, właśnie! Na VIP-owskiej bransoletce. Właśnie sobie zjedliśmy w miejscu właśnie jest przeznaczone do tego. Macie tutaj dużo możliwości różnych, żeby coś zjeść. Pamiętajcie, dobre nawodnienie i jedzenie jest bardzo ważne. Przed ciężką imprezą, która was czeka właśnie tutaj. No i dobra, zaczynamy zwiedzanie. Główną scenę już widzieliście, oczywiście później wam też pokażemy, jak wszystko już zacznie świecić, jak się ściemni. Ale teraz przejdziemy scena po scenie, żebyście zobaczyli, na jaką ogromną skalę jest zbudowane to całe miasto. Miasto, które po prostu przez te 2 weekendy zamienia się w cudowne miejsce, które naprawdę wiele osób ze świata chce odwiedzić, a nie ma takiej możliwości, bo miejsca są ograniczone. A jakbym miała wam doradzić, co musicie obowiązkowo ze sobą wziąć, to okulary przeciwsłoneczne. No, Przydadzą się i za dnia, i wieczorem, No, to ale na pewno. za dnia nie wyobrażam sobie na takiej patelni. dzisiaj jest tak gorąco, że tak gorącego Tomorrowland to jeszcze nie mieliśmy chyba ani raz. A byłem już wiele razy. Dobra, teraz wam pokażę scenę, która jest naprawdę świetna. Bardzo lubimy się tu zawsze bawić. Nazywa się Library, czyli biblioteka. Świetnie tu jest. Jak to jest gościu? Wygada. Yeah. Patrz. Co? No. Dobra, idziemy teraz na kolejną scenę, która nazywa się Crystal Garden. I tam różne takie show robią z wodą. Mówię wam, że nie wiem, kto to gra teraz, ale wszystko dookoła
jest zawalone ludźmi, czyli jakaś konkretna gwiazda. Dobra, ze względu na to, że tam już nawet nie wpuszczali ludzi, bo tak dużo ich było, od razu wam mówię, to jest coś nowego, takiego czegoś w ogóle nie było. Możemy iść tam zobaczyć, co tam się dzieje. Bo tam jest... A właśnie, bo to może dla VIP-ów być tylko. No dobra, zaraz zobaczymy. Tutaj za sceną drugie miejsce, gdzie wszędzie można kupić też jedzenie i sobie spokojnie zjeść. I to dużo większe niż tam właśnie przy wejściu. Uwierzcie mi, że przy 200 000 ludzi, ponad 200, no to takich miejsc musi być parę, bo ciężko by było to ogarnąć wszystko. Dla ludzi, którzy wolą bardziej ciemne klimaty, tutaj jest namiot, gdzie można się pobawić. I przede wszystkim tu słońce też nie świeci, to też na pewno bardzo pomaga. Teraz wchodzimy na scenę Core. Zaraz wam pokażę, co w niej jest wyjątkowego. Patrzcie, w tym roku jest nowa maska. Znaczy nie wiem, czy wiecie, jaka była w tamtym, ale ci, co oglądają, to może i wiedzą. Ale zupełnie inaczej wygląda. Idziemy dalej. Pokażemy wam scenę za sceną, jak to wygląda. Żebyście mieli obraz, jak piękne jest to miejsce. I dlaczego uważamy, że jest to najlepsza impreza na świecie. Ale jeszcze nie byliśmy na Burning Manie. Ale za rok mamy plan być. Za rok się wybieramy. I myślę, że jedynie Burning Man może być wielką konkurencją dla tego, co mamy teraz. Zobaczymy. Ale tak mi się wydaje, że może być. Z tego, co ludzie opowiadają. Patrzcie, to jest nowa scena. Pływająca. Takiego czegoś nie było. A, nie wejdziemy tam. Czemu? No bo trzeba mieć jakieś zezwolenia chyba też. A, bo ona odpływa akurat teraz. A, bo to jest taka, że... No ta co pływa, no. Że ten. Mistrz, po prostu mistrz. Ciekawe, kiedy go wyciągną. No, już przeszliśmy prawie większość tego, co jest, ale to jeszcze nie koniec. Bo jeszcze 3 albo 4 kolejne sceny są właśnie tutaj na końcu. Plus dodatkowo jest wielkie koło, z którego jest naprawdę fajny widok. Znaczy Dawid nam opowiadał, ja tam jeszcze akurat nigdy nie byłem. Ale mieliśmy w planach dzisiaj być, może się uda. Tylko chcemy poczekać, aż się ściemni trochę. No, tu jest super smog, ale jest strasznie pod słońce.
samym końcu zadaszoną sceną jest Freedom. Jest ogromna scena, gdzie naprawdę bardzo dużo ludzi wchodzi. To jest tam bardzo fajny klimat. Szczególnie jak jest za gorąco, no to tam to jest po prostu zbawienie. No i kolejne miejsce do jedzenia. Świetna fontanna na samym środku. Tu jest nowa scena, której nie było w tamtym roku na przykład. Taka muszla. Zaraz tam podejdziemy bliżej, to wam pokażę. O, i patrzcie jaki rejs sobie można wziąć. Track Dimitri Vegas. See the little kid like No i koniec Tomorrowland. Dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Zostawcie subskrypcję.